Karmienie piersią i styl życia po porodzie. Witamy i zapraszamy do obejrzenia wideo numer 4 w serii na temat zdrowego żywienia w przypadku cukrzycy ciążowej. Omówimy tutaj karmienie piersią i jego zalety, co się stanie po porodzie i ogólne zmiany stylu życia po porodzie. Karmienie piersią uważa się za najzdrowszy sposób karmienia niemowląt. Kobiety z cukrzycą ciążową zachęca się do podejmowania prób karmienia piersią z uwagi na liczne jego zalety. W razie potrzeby można uzyskać pomoc w tym zakresie. Jeśli kobieta nie chce lub nie może karmić piersią, otrzyma informacje na temat innych sposobów karmienia, np. ściąganie mleka lub karmieniem mlekiem w proszku. Można je wybrać np. w przypadku, gdy dziecko ma specjalne potrzeby. Korzyści płynące z karmienia piersią odnosi tak mama, jak i dziecko. Mleko matki zawiera podstawowe substancje odżywcze, chroni przed zakażeniami i może również uchronić dziecko przed rozwojem cukrzycy w późniejszym wieku. Karmienie piersią pozwala mamie kontrolować wagę ciała po porodzie, a z praktycznego punktu widzenia jest tańsze niż kupowanie mleka w proszku. Niektóre mamy są również zdania, że pomaga to wzmocnić więzi emocjonalne z dzieckiem. U większości kobiet stężenie glukozy we krwi po urodzeniu dziecka wraca do normy. Nie wymaga się, aby matki po urodzeniu dziecka nadal sprawdzały poziom glukozy po powrocie do domu, ale po 6 do 13 tygodni od porodu należy przeprowadzić test na glikemię na czczo, aby sprawdzić, czy poziom glukozy wrócił do normy. Lekarz pierwszego kontaktu udzieli Ci porady w tym zakresie. Powinien również zlecić regularne badania kontrolne w kierunku cukrzycy. Ryzyko wystąpienia cukrzycy ciążowej w kolejnych ciążach zwiększa się, podobnie jak ryzyko cukrzycy w późniejszym okresie życia, jeśli już raz doszło do cukrzycy ciążowej. Należy wobec tego prowadzić zdrowy tryb życia, aby ograniczyć to ryzyko do minimum. Do zmian, które mogą ograniczyć to ryzyko, można zaliczyć wprowadzenie zdrowego, zrównoważonego sposobu odżywiania się, uprawianie regularnych ćwiczeń fizycznych, pozbyć się nadwagi, jeśli masz z tym problem, stosować się do zaleceń rządowych dotyczących spożywania alkoholu i rzucenie palenia. Zwróć się do lekarza, aby uzyskać pomoc w zakresie tych zmian. W ramach usług oferowanych przez Służbę Zdrowia NHS można uzyskać wsparcie i porady. Jeśli chcesz schudnąć po urodzeniu dziecka, Służby Zdrowia NHS GGC oferują całą gamę usług, które mogą Cię wesprzeć na drodze do osiągnięcia zdrowszej wagi ciała. Jeśli chcesz zanotować informacje na ten temat, możesz zatrzymać to wideo. Jeśli na początku ciąży Twój wskaźnik BMI przekraczał 25, około 6 miesiąca po porodzie służby zdrowia skontaktują się z Tobą, aby zaproponować Ci pomoc w zakresie odchudzania. Tu podajemy adres poczty elektronicznej do zespołu dietetyków specjalizujących się w diecie cukrowej. Skontaktuj się z nimi, aby uzyskać dalszą pomoc w zakresie odżywiania się w przypadku cukrzycy ciążowej, korzystając z właściwego maila dla szpitala, w którym się leczysz. Niniejsze wideo nakręcił zespół dietetyków pracujących w służbie zdrowia NHS Greater Glasgow and Clyde. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do obejrzenia wideo numer 5. Często zadawane pytania, przydatne źródła i dane kontaktowe.